Witajcie! Na moim kanale testowaliśmy już wiele urządzeń, wiele integracji z Home Assistant. Dzisiaj przetestujemy taki monitor energii, który także ma integrację z Home Assistantem. Zobaczymy, do czego można użyć i jak to się sprawdzi w sieci off-gridowej, taką jak posiadam. Jest to monitor energii EM06 Pro od firmy Meros, który posiada 6 przekładników prądowych mogących mierzyć 6 różnych obwodów oczywiście. Ma wsparcie do pomiarów trójfazowych oraz potrafi mierzyć do 120 A. Jest na pewno jakaś aplikacja. Zaraz zabieram się za odpakowywanie i zobaczymy, co tam w środku się kryje. Po otwarciu opakowania widzimy schludnie poukładane urządzenia oraz instrukcje obsługi. Tak jak widać tutaj, zaraz zobaczymy, czy jest język polski. Jest oczywiście język polski, więc instalacja tego urządzenia nie powinna przysporzyć zbyt wiele kłopotów. Powinno wszystko być tutaj opisane, tak jak widać, gdzie, co i jak podłączyć. Mamy oczywiście główne urządzenie, które jest dosyć małe. Posiada mocowanie na szynę DIN, także będziemy mocować to w rozdzielni. Posiada oczywiście tutaj złącza do przekładników prądowych oraz złącze prawdopodobnie napięciowe, do którego będziemy podłączać napięcia 3 fazy oraz neutral. Porównamy teraz to urządzenie z standardowymi zabezpieczeniami w rozdzielni elektrycznej. Tu mamy taki automat, który zajmuje jedno miejsce w rozdzielni elektrycznej. Porównując te urządzenia widzimy, że urządzenie pomiarowe firmy Meros zajmuje trochę więcej niż jedno miejsce w rozdzielni elektrycznej. Można stawiać tutaj na około 1,5 miejsca. Tutaj mamy moduł podwójny, czyli 2 miejsca. Zobaczcie, on oczywiście tak aż szeroki nie jest, ale zabiera niestety 1,5 miejsca w rozdzielni elektrycznej. W opakowaniu mamy również przekładniki prądowe w ilości 6 sztuk, bo tyle obwodów możemy w tej chwili mierzyć. Mamy tutaj 6 złącz pomiarowych, 3 u góry i 3 na dole. I będziemy zaraz otwierać, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Tak się przedstawia przekładnik prądowy. Zobaczcie, ma możliwość zapięcia, czyli bezinwazyjnego założenia na żyłę. Mamy oczywiście kierunek tutaj montażu pokazany. No i mamy także wtyczkę dosyć dobrze izolowaną tutaj. Zaraz sprawdzimy, jakiej długości jest przewód. Przewody są długości 1 metra. Podczas montażu tego urządzenia musimy wziąć pod uwagę długość przewodu, czyli 1 metr. Nie możemy tego zbyt daleko od urządzenia zamontować. W środku znajdował się także ten przewód, który służy nam oczywiście do podłączenia faz, czyli do pomiaru napięcia. Mamy tutaj LA, LB, LC i neutralny przewód, tak jak tutaj widzicie. I te końcówki także podłączamy sobie w rozdzielni elektrycznej pod zaciski fazowe i pod przewód neutralny. Ten przewód do pomiaru napięć także ma długość około metra, więc musimy także uwzględnić to podczas montażu naszego urządzenia. Licznik Meros już jest założony. Wygląda to w ten sposób. Udało mi się w miarę to poskładać. Oczywiście musiałem dołożyć drugą szafkę tutaj obok, żeby to wszystko się spokojnie mieściło. Jeżeli Wy macie zamiar zamontować to w swojej, weźcie pod uwagę rozmiar tych przekładników prądowych, które oczywiście mniej więcej są wielkościowo podobne do tych od falownika DEJE. Układ już jest zamontowany. Tak jak widać, tutaj dochodzi zasilanie z grida. No i te pierwsze, a właściwie drugie, bo te będą traktowane jako drugie przekładniki, czyli A2, B2 i C2. Tutaj z tyłu można zobaczyć sobie opisy ich. Te przekładniki będą mierzyć energię wpływającą i wypływającą w razie czego od operatora, czyli ze złącza kablowego. Oczywiście jeżeli będzie to pobrane, bo w tej chwili, tak jak widzicie, ten bezpiecznik jest wyłączony, no i on będzie tylko i wyłącznie założony w razie potrzeby. Teraz fizycznie jestem odcięty od sieci, ale mam za to drugi zestaw przekładników, który to urządzenie oferuje, bo ono jest w opcji z 6 przekładnikami. W tym przypadku będzie to A1, B1 i C1 i one tutaj są z góry podłączone. No i to będzie nam mierzyło dokładnie zużycie domu, czyli będzie mierzyć całą produkcję z paneli fotowoltaicznych, tyle energii, ile jestem w stanie wyprodukować i zużyć. To będzie mierzyć tutaj. Właściwie tyle energii, ile jestem w stanie zużyć. To urządzenie, tak jak widzicie, już jest podłączone, już się świeci, zintegrowane jest z Home Assistantem nawet, co Wam za chwilkę pokażę. No i będzie można z tego
fajnie korzystać. Dodatkowo jest czarny przewód tutaj całkiem z tyłu, który, tak jak mówiłem, odpowiada za pomiar napięć. Są to te żyłki czerwona, zielona, czarna i biała i one są oznaczone LA, LB, LC, no i neutral tutaj. No i one właśnie będą mierzyć napięcie. Można oczywiście wykorzystać sobie te tutaj przekładniki, które ja mam wykorzystane przy założeniu pomiaru z sieci energetycznej do na przykład mierzenia konkretnych innych obwodów. Możemy mierzyć każdy inny obwód pojedynczo, na przykład pralkę, suszarkę, zmywarkę, cokolwiek innego, bufor ciepła, inny bufor ciepła, czy nawet jakąkolwiek piłę, maszynę, ale ja użyłem tego po prostu do mierzenia energii wpływającej od operatora. W moim przypadku nie potrzebuję mierzyć buforów, ponieważ mam do tego gniazdka zamontowane, które też mają liczniki energii, a tutaj można sobie po prostu dodatkowo założyć te trzy na jakieś obwody. Może być to obwód trójfazowy, tak jak widzicie jest w tej chwili na każdą z faz. Ewentualnie można założyć sobie to na różne obwody, na jednej fazie nawet. Zabieram się za zamykanie tej rozdzielni i pokażę Wam, jak to się integruje z Home Asystentem i jak to wygląda w aplikacji. W Waszych urządzeniach musicie wyszukać sobie aplikacji, która nazywa się Meros, tak samo jak urządzenie, po czym zainstalować ją oczywiście w odpowiedni sposób, w zależności od telefonu, który posiadacie. Aplikacja się uruchamia, no i tutaj należałoby się zarejestrować. Żeby się zarejestrować, trzeba założyć konto. Ja jestem w tej chwili jako gość, ale już konto posiadam, więc się zaloguję. Wy zrobicie zarejestruj się i przejdziecie przez proces rejestracji. Gdy się zarejestrujecie na własne konto, tak jak widzicie, u mnie już jest, dostajecie jakieś monety na start, ponieważ ta aplikacja działa także jako sklep, więc możecie tutaj w razie czego kupować produkty. Macie aktualizację oprogramowania waszego urządzenia, bądź ewentualnie takie rzeczy jak podgląd. Mamy tutaj Smart Meter, w którym widzę dokładnie parametry sieci, czyli 6 kanałów, które zostały zainstalowane przeze mnie. A teraz, moi drodzy, pokażę Wam, jak dodać integrację Meros do Home Assistanta w taki sposób, żeby zobaczyć wszystkie parametry i móc je sobie oczywiście odczytywać. Cóż to za parametry są odczytywane? No a jest ich całkiem sporo, bo mamy oczywiście prąd, mamy moc, mamy power factor, miesięczna energia. Tutaj mamy miesięczne oddawanie energii do sieci, także również możemy kontrolować sobie wysył energii. Energia z tygodnia. Oczywiście wysłana energia z tygodnia, dzisiejsza energia wyprodukowana, no i tutaj dzisiejsza energia, która powróciła. Na fazie oczywiście pierwszej cały czas mówimy, bo to jest cały czas L1, zobaczcie. Mamy oczywiście jeszcze dodatkowo napięcie. Można zobaczyć także parametry dla sieci L2, no i mamy parametry dla sieci L3, L4, L5, L6. Także tutaj jest dokładnie 6 tych przekładników, które zamontowałem oczywiście w rozdzielni. Przekładniki prądowe, które są założone, mierzące obwody oczywiście obciążenia, to są przekładniki tutaj odczytywane jako L1, L2 oraz L3, a przekładniki prądowe, które w tej chwili tutaj nie odczytują, tak jak widzicie, parametrów poza napięciem, są to przekładniki, które założone są na gridzie. Zrobię sobie osobny ekran na Home Asystencie, który będzie mi pokazywał dokładnie energię zużytą i pobraną oczywiście od operatora. Przejdźmy teraz do integracji Meros, którą w miarę prosty sposób można wykonać. Przechodzimy sobie tutaj do HACS. Jeżeli nie posiadacie HACS u siebie na Home Asystencie, to oczywiście u mnie na kanale można zobaczyć sobie, jak załączyć sobie HACS. Są instrukcje w różny sposób, są chyba 2 instrukcje, jak to właściwie zrobić. Jak już wejdziecie do tego HACS, musicie sobie dodać repozytorium, czyli klikacie na 3 kropki u góry tutaj i dodajemy niestandardowe repozytoria. No i tutaj w tym adresie repozytorium musimy wkleić adres repozytorium. Takie to oto repozytorium, trzeba będzie tutaj wkleić taki dokładnie adres, on będzie dostępny w opisie filmu, zapraszam serdecznie, możecie sobie stamtąd skopiować, a typ wybierzemy integracja. Jeżeli ustawimy to w ten sposób i zrobimy dodaj, no u mnie niestety wyskoczy, że ja już mam takie repozytorium, ponieważ je dodałem, tutaj jest napisane, że istnieje już takie, u Was po prostu zrobi się dodaj i w momencie, gdy dodacie to repozytorium, przejdziecie tutaj i wpiszecie sobie Meros, no i wybierzecie Meros RPC.
To natomiast będzie trzeba pobrać. Tutaj na dole będzie przycisk pobierz. No i w tym momencie, jak sobie to pobierzecie, zresetujecie Home Assistant z komendy, która tutaj powinna się w powiadomieniach pojawić, że wymagane, albo tu w ustawieniach wymagana akcja, bądź zjedziecie sobie tutaj właśnie w ustawieniach, narzędzia deweloperskie, zrobicie sprawdź poprawność konfiguracji i restart Home Assistanta i potem zrobicie sobie uruchom ponownie Home Assistant. Tą opcję wybierzecie. W takim przypadku Home Assistant się zresetuje. No i oczywiście pojawi się nowa opcja do dodania, czyli jak tutaj wejdziecie sobie w ustawienia, urządzenia oraz usługi, to tutaj można spokojnie dodać integrację i ona się będzie nazywać Meros RPC. Żeby dodać tą integrację, wystarczy na nią kliknąć, ale ona zapyta się o adres host, czyli adres IP waszego urządzenia Meros, czyli tego licznika. Jak go sprawdzić? Dwojako. Można wejść sobie na wasz router, na ustawienie routera i sprawdzić adres, który router nadał dla waszego licznika Meros, bądź zrobić to przez aplikację. Już wam pokazuję, jak zrobić to przez aplikację. Wejdziemy sobie tutaj w ustawienia i na samym dole macie tutaj sygnał sieci, nazwę sieci oraz adres IP. U mnie 192.168.1 i 157. Gdy znacie adres swojego licznika Meros, adres IP oczywiście, wpisujecie go tutaj w postaci takiej, jaka jest wymagana i robicie zatwierdź, po czym automatycznie dodaje wam się integracja w ten sposób. Macie wtedy jedno urządzenie, no i dokładnie NC tyle, ile wam pokazałem, czyli 67. Wtedy możecie oczywiście robić sobie liczniki, sprawdzać historię sieci, możecie zobaczyć, jaka była moc pobierana dokładnie, co do sekundy. Historię sprawdzić możecie także wstecz. Na przykład trochę dalszą. Tak jak widzicie, można dokładnie sprawdzić, ile mocy w którym momencie było pobierane. Żeby mieć kontrolę, to jest oczywiście na jednej fazie.